Chińskie samochody jeszcze kilka lat temu kojarzyły się głównie z memami, kopiowaniem europejskich modeli i tanimi plastikami. A dziś stoją w salonach obok Hyundai'a, Skody czy Toyoty, a w komentarzach pod testami toczą się większe wojny niż pod wyborczymi sondażami. Chińskie marki wjechały do Europy z takim rozmachem, że nawet największym producentom lekko drgnęła powieka. I nic dziwnego, bo oferują świetne wyposażenie, duże ekrany, pełne bezpieczeństwo, niską cenę i kosmiczną technologię. No, przynajmniej według folderu reklamowego. W tym materiale sprawdzimy całą prawdę o chińskich samochodach. Jak wygląda gwarancja, ile kosztują części, co z utratą wartości, jak działają sieci serwisowe i czy w ogóle warto zakupić chiński samochód. Będzie profesjonalnie, choć bez napinki, bo jak widzicie po sekcji komentarzy w internecie, temat jest dość rozrywkowy. Zresztą zobaczcie sami na dole. Auto od ręki? Tylko w superauto.pl. Sprawdź nasze najlepsze oferty. Wejdź na superauto.pl i wybierz samochód dla siebie. Zanim przejdziemy dalej, zostaw suba na tym kanale. Jeśli tego nie zrobisz, YouTube zacznie wciskać Ci reklamy o magicznych garnkach, które leczą wszystko od bólu pleców aż po problemy w związku. A subskrypcja daje Ci normalne rzeczy, testy aut i nowinki motoryzacyjne. Europejscy producenci przez lata zwolnili tempo, a w tym czasie chińskie marki robiły sprint. Inwestowały miliardy w elektryki, baterie, fabryki i design. Do tego Unia Europejska idealnie im pomogła, bo normy emisji, ograniczenia dla spalin i presja na elektryfikację otworzyły szeroko drzwi dla nowych graczy. Efekt? W ciągu kilku lat auta z Chin przestały być ciekawostką i zamieniły się w pełnoprawnych konkurentów, a niektóre marki pojawiają się na rynku szybciej niż my zdążyliśmy nauczyć się poprawnie wymawiać ich nazw. Na papierze chińskie samochody wyglądają jak spełnienie mokrego snu każdego handlowca w salonie. Wchodzisz do konfiguratora, a tam fotele z masażem, 20-calowe felgi, 3 ekrany, head-up na połowę szyby i systemy bezpieczeństwa, o których nie śniło się nawet premium. I to wszystko w cenie, za którą europejskie marki oferują, no powiedzmy, 4 koła i radio. Do tego dochodzą wielkie deklaracje, super wydajne baterie, spalanie jak w katalogu, zasięgi jak z reklamy i obietnice, że to nowy wymiar motoryzacji. Chińscy producenci robią marketing z takim rozmachem, że czasami masz wrażenie, jakby nie sprzedawali samochodu, tylko startup technologiczny zmieniający świat. Wszystko wydaje się piękne, tylko pytanie brzmi, ile z tego wszystkiego tak samo dobrze działa w realnym użytkowaniu? Chińskie samochody bardzo mocno kuszą długą gwarancją. Na reklamach widzimy 5, 6, a czasem nawet 7 lat ochrony i wygląda to naprawdę imponująco, szczególnie jeśli porównamy to z innymi europejskimi markami. Weźmy konkretny przykład. MG Motor w Polsce oferuje faktycznie 7 lat lub 150 000 kilometrów gwarancji na samochód. Brzmi świetnie, ale kiedy zajrzymy do ich oficjalnego dokumentu gwarancyjnego, znajdziemy tam zapis, że część asystentów kierowcy mają już tylko 3 lata ochrony lub 72 000 kilometrów. Czyli reklama mówi 7 lat, ale jeżeli padnie ekran lub system multimedialny, to obowiązuje już tylko 3 lata. Podobnie jest w BYD. Bateria i napęd hybrydowy mają dłuższą gwarancję, ale na przykład system multimedialny, port ładowania czy złącza USB mają 4 lata gwarancji lub 120 000 kilometrów. I znowu, wygląda to dobrze, dopóki nie porównamy tego ze słynną główną gwarancją. Warto też zwrócić uwagę na elementy eksploatacyjne. 12V akumulator, klocki hamulcowe czy żarówki mają gwarancję tylko na 24 miesiące. Do tego jest zapis, że jeśli zauważymy usterkę i będziemy dalej z nią jeździć, producent może odmówić nam naprawy z tytułu gwarancji. Tak samo jak w przypadku jakichkolwiek modyfikacji. Jeśli serwis stwierdzi, że mogły one przyczynić się do uszkodzenia, gwarancja może zostać nieuznana. Osobny temat to lakier i perforacja. W MG lakier objęty jest ochroną przez 3 lata, a perforacja przez 7. Ale pod warunkiem, że co roku będziemy wykonywać obowiązkowy przegląd antykorozyjny w ASO i posiadać wszystkie wpisy w książce. Czyli ta długa i teoretycznie korzystna gwarancja działa tylko wtedy, jeśli spełnimy wszystkie dodatkowe wymagania. I teraz najważniejsze, to nie jest specyfika chińskich samochodów. Dokładnie tak samo działają europejscy, koreańscy czy japońscy producenci. Audi, Honda, Kia, Hyundai, Skoda. Wszystkie te firmy mają dokładnie tę samą zasadę. Różne elementy samochodu, różne okresy gwarancyjne. Osobno perforacja, osobno multimedia, osobno układ napędowy, osobno bateria. Chińskie marki po prostu bardziej eksponują tę liczbę z przodu. 5, 6, 7 lat gwarancji.
ale zasada jest taka sama jak u wszystkich innych producentów. Dlatego zanim powiemy, że chińskie auta mają najlepszą bądź najgorszą gwarancję na rynku, to sprawdźmy, co oznacza ta cyfra. Bo na pierwszy rzut oka wszystko wygląda świetnie, a to właśnie szczegóły decydują o tym, ile realnie jesteśmy chronieni. Utrata wartości to temat, o którym nikt nie myśli przy zakupie nowego samochodu, ale każdy zaczyna się nim interesować, kiedy przychodzi moment sprzedaży. I tu chińskie auta mają jeden z najniewygodniejszych punktów w całej swojej ofercie. Na pierwszy rzut oka cena zakupu atrakcyjna, wyposażenie bogate, a samochód nowy i na gwarancji. Ale gdy spojrzymy na prognozy wartości po 3 czy 4 latach, to przestaje być kolorowo. Dane z analiz Superauto pokazują, że chińskie samochody potrafią znacznie szybciej tracić na wartości niż europejscy czy japońscy konkurenci. Weźmy kilka przykładów. Omoda 5, auto, które dobrze wygląda i jest bogato wyposażone. Według obliczeń TCO po 3 latach może być warte około 67 tysięcy złotych, co oznacza spadek w okolicy 41%. Z kolei BYD Seal U w wersji elektrycznej notuje utratę wartości na poziomie 12 do 26% w zależności od konfiguracji lub rynku wtórnego. Ale są też bardziej drastyczne przypadki. Skywell ET5, jeden z pierwszych chińskich elektryków dostępnych w Polsce. Według analiz potrafi stracić od 56 do 60% wartości początkowej w krótkim czasie. I teraz pytanie, dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, większość chińskich marek jest po prostu nowa, a rynek wtórny nie lubi niepewności, a klienci wolą zapłacić trochę więcej za markę, którą znają, niż ryzykować przy późniejszej odsprzedaży. Po drugie, firmy leasingowe, które obliczają wartości rezydualne, bardzo ostrożnie podchodzą do marek bez ugruntowanej historii. Jeśli firma buduje dopiero sieć serwisową i świadomość wśród klientów, to wartości wykupu ustawiane są konserwatywnie, a to bezpośrednio przekłada się na TCO. Po trzecie, rynek samochodów używanych działa na zaufaniu, a zaufanie buduje się latami, nie miesiącami. Koreańczycy, Hyundai i Kia przechodzili przez to samo. Na początku ich samochody również bardzo szybko traciły na wartości, ale z czasem rynek się do nich przekonał. Czy z chińskimi markami będzie podobnie? Bardzo możliwe, ale dziś realnie patrząc na liczby, utrata wartości jest jednym z największych minusów chińskich samochodów. Kupując nowy chiński samochód na start możemy zapłacić mniej, ale przy odsprzedaży oddać więcej pieniędzy niż zakładaliśmy. I to jest istotny element, który warto wziąć pod uwagę nie tylko przy zakupie, ale również przy wyborze finansowania. Jako Autocentrum mocno się rozwijamy, testujemy coraz więcej nowych marek, wchodzimy w nowe segmenty i chcemy pokazywać Wam pełny obraz rynku. Dlatego partnerem Autocentrum jest Superauto.pl, miejsce, w którym znajdziecie całą ofertę chińskich samochodów dostępnych w Polsce, razem z europejskimi, japońskimi i koreańskimi odpowiednikami. Ceny, wyposażenie, finansowanie, wszystko w jednym miejscu. Link znajdziecie w opisie. Teraz przejdźmy do tematu, który potrafi wywołać większe emocje niż spalanie podane przez producenta. Dostępność części. W teorii wszystko wygląda dobrze. Chińczycy twierdzą, że mają rozwijające się magazyny, nową logistykę i coraz większą liczbę autoryzowanych serwisów. I to jest prawda. Ten system naprawdę się buduje, ale kiedy spojrzymy na to z perspektywy kierowcy, który realnie potrzebuje naprawy, to sytuacja staje się poważna. Według analiz Superauto w przypadku wielu chińskich modeli część musi zostać zamówiona z centralnego magazynu w Europie albo bezpośrednio z fabryki. A to oznacza jedno: czas. Czasem kilka dni, czasami kilka tygodni, a bywa, że dłużej. I tu dochodzimy do bardzo ważnego punktu. To wcale nie jest problem wyłącznie chińskich marek. I najlepiej obrazuje to screen, który widzicie teraz. Ktoś pisze, że do Toyoty CHR czekał 4 miesiące na drzwi po stłuczce. Ktoś inny, że na zderzak do Mercedesa czekał pół roku. A kolejna osoba, że na szybę do Omody 5 również czekała 6 miesięcy. 3 różne marki, 3 różne kraje i 3 różne półki cenowe. A problem? Dokładnie ten sam. Jedni czekają 3 tygodnie na reflektor, inni miesiąc na element wnętrza, ktoś inny 2 tygodnie na czujnik. I pojawia się powtarzalny schemat. Do Hyundai'a 2 dni, do Toyoty tydzień, a do jeszcze innej marki proszę czekać, część jest w tranzycie. I to jest język kierowców, który non-stop powtarza się w komentarzach. Dlaczego tak się dzieje? Bo dostępność części nie zależy od tego, czy marka jest chińska, japońska czy niemiecka. Zależy od tego, czy dany model jest popularny, jakie części są potrzebne, ile ich magazyn trzyma i jak działa logistyka. Chińskie marki dopiero wchodzą na rynek, więc naturalnie
naturalnie ich magazyny nie są jeszcze tak pełne jak marek obecnych w Polsce od kilkudziesięciu lat. Opóźnienia zdarzają się każdemu, naprawdę, bo jeśli w magazynie nie ma konkretnego elementu, to nawet Mercedes, Toyota czy Honda nie wyczarują go z powietrza. Jest jednak druga strona medalu. W przypadku chińskich marek części blacharskie czy elektroniczne potrafią dochodzić do serwisów zdecydowanie dłużej, bo ich sieć dopiero rośnie. A to jest realny minus, o którym powinno mówić się wprost. I tu warto podkreślić ważną rzecz. Dostępność części w chińskich samochodach nie jest tragedią, jest po prostu niedojrzała. Tak samo było z koreańskimi markami 15 czy 20 lat temu i tak samo było z japońskimi w latach 90. Z czasem logistyka się stabilizuje, magazyny się zapełniają, a problemy znikają. Ale na dziś, mówiąc szczerze i uczciwie, trzeba liczyć się z tym, że nie wszystko będzie dostępne od ręki. Skoro wiemy już, jak wygląda dostępność części, to przejdźmy teraz do pytania, które nurtuje każdego kierowcę. Ile one faktycznie kosztują? I tu robi się naprawdę ciekawie, bo ceny potrafią zaskoczyć i to w obie strony. W analizach Superauto sprawdzono tak zwane koszyki części, czyli zestawy najczęściej wymienianych elementów. Zderzak, reflektor, szyba, elementy poszycia, lusterko, chłodnica i podstawowe podzespoły. I wnioski są takie, że części do chińskich samochodów wcale nie są super tanie. W niektórych przypadkach ceny są zbliżone do europejskich marek, a w innych potrafią być bardzo wysokie. Żeby Wam to zobrazować, wrzucamy na ekranie tabelę z porównaniem kilku najważniejszych części. To są ceny z polskiego rynku. Zobaczcie, jak to wygląda. Na przykład reflektor przedni w MG ZS kosztuje około 4750 zł. W Omodzie 5 to trochę ponad 4300 zł, a w JQ7 już ponad 5500. Dla porównania w europejskiej Skodzie Karoq reflektor może kosztować od 2 do nawet 7000 zł w zależności od wersji. Szyba czołowa w MG to około 1200 zł, w Omodzie około 1400, a w JQ7, uwaga, ponad 5500 zł. W Skodzie Karoq szyba kosztuje około 3500. Przy zderzakach też różnice są spore. W MG ZS zderzak przedni to około 1300 zł, ale już w Omodzie 5 to ponad 5000. JQ7 znów ponad 5500. Koszt zderzaka do Skody Karoq to okolice 2500 zł. I to świetnie pokazuje jedną rzecz. Części do chińskich aut nie są ani wyjątkowo tanie, ani wyjątkowo drogie. One są po prostu różne. Czasem zaskakują niską ceną, jak w przypadku klocków czy filtrów, a czasem zaskakują w drugą stronę, szczególnie tam, gdzie mamy dużo elektroniki, nietypowe kształty lamp albo elementy poszycia, które jeszcze nie doczekały się zamienników. No właśnie, zamienniki to jest klucz. W przypadku marek istniejących od 20 czy 30 lat na rynku są ich setki, a w przypadku chińskich samochodów zamienniki dopiero wchodzą na rynek. Więc nawet jeśli część teoretycznie mogłaby być tania, to serwis musi użyć oryginału, a ten zawsze winduje cenę. Dlatego nawet naprawa prostych stłuczek może kosztować tyle samo, co w przypadku europejskich modeli, albo nawet więcej. I tak, znam te Wasze żarty, że każdy chiński samochód jeździ na oryginalnych częściach. Podsumowując, ceny części chińskich samochodów nie są tragedią. Z drugiej zaś strony nie są na tyle niskie, jak niektórym mogłoby się wydawać. Uczciwe podsumowanie jest takie: części eksploatacyjne ok, blacharka, elektronika bywa drogo i to głównie przez brak zamienników. Dlatego sam zakup samochodu to jedno, a koszty jego utrzymania to zupełnie inna historia. Przejdźmy teraz do kosztów serwisowania w ASO, który zaskakuje wielu nowych kierowców chińskich samochodów. Zakładają oni, że skoro samochód tańszy, to i serwis będzie tańszy. Niestety, w rzeczywistości wygląda to nieco inaczej. Analiz Superauto wynika, że koszty serwisowania chińskich modeli są bardzo zbliżone do tych europejskich, a czasami nawet wyższe. Zobaczmy to na konkretnych przykładach, bo to najlepiej oddaje skalę różnic. W modelach Omoda 5 i JQ7 pierwszy przegląd kosztuje około 900 zł. Drugi to już około 1300. Trzeci wraca do poziomu 900, ale czwarty, i to jest ważne, potrafi kosztować ponad 3200 zł. Piąty to znowu około 1300, czyli mamy pełną sinusoidę, w której jeden przegląd jest tani, a kolejny mocno rośnie. Podobnie wygląda to w przypadku BYD Seal w wersji hybrydowej. Wymiana oleju co 15 000 km to koszt około 800 zł. Przegląd co 30 000 lub 2 lata to już około 2600 zł. Kolejny z wymianą oleju i świec przy 45 000 km to około 1300 zł.
a przegląd 4-letni ten przy 60 tysiącach kosztuje już ponad 3200 zł. Przegląd 6-letni, czyli 90 tysięcy kilometrów, potrafi dojść do około 3600 zł. I to właśnie pokazuje sedno problemu. Chińskie samochody mogą być tańsze w zakupie, ale koszty serwisowania już nie są chińskie, są po prostu rynkowe. Warto też pamiętać o tym, że jeśli jakaś część nie jest dostępna w Polsce, to dochodzi nam automatycznie czas oczekiwania na naprawę, który omówiliśmy wcześniej. Przy zakupie auta warto nie tylko patrzeć na cenę auta, ale też koszty obsługi w kolejnych latach, bo to one decydują o tym, ile faktycznie samochód nas kosztuje. No dobra, to czas na podsumowanie. Chińskie samochody wjechały do Europy z ogromnym impetem i namieszały jak mało kto w ostatnich latach. Mają mocne strony, bogate wyposażenie czy bardzo dobre ceny na start, a także długą gwarancję. Ale mają też wady, o których powinniśmy uczciwie powiedzieć. Gwarancja wygląda imponująco, ale w praktyce różne elementy auta mają różne okresy ochrony. Elektronika i multimedia często tylko 3 albo 4 lata, nawet jeśli całość auta ma 7. To nie jest nic niezwykłego, bo w europejskich i japońskich markach działa to dokładnie tak samo, z tym, że chińscy producenci bardziej eksponują wielką cyfrę z przodu. Utrata wartości? Tu sytuacja jest najbardziej wymagająca. Chińskie modele potrafią tracić szybciej, ponieważ rynek wtórny nie zna ich jeszcze tak jak producentów obecnych od ponad 30 lat. To samo przerabiały kiedyś koreańskie marki. I sytuacja pewnie się poprawi, ale trzeba dziś powiedzieć to głośno, że chińskie samochody tracą na wartości najszybciej. Jeśli chodzi o dostępność części, to jest lepiej niż było, ale wciąż bywa różnie. Czasami czekamy tydzień, czasami miesiąc, a czasami jak na screenach, kilka miesięcy. I co ważne, nie dotyczy to tylko aut z Chin. U każdego producenta mogą trafić się przestoje, bo czas oczekiwania zależy od logistyki, dostępności magazynowej czy skali produkcji. Ceny części. Tutaj zaskoczenia w obie strony. Klocki, filtry, normalne pieniądze, ale zderzak, lampa czy szyba czołowa może zaboleć. Serwisowanie w ASO też bez zaskoczeń. Ceny są po prostu rynkowe. Pierwszy przegląd może kosztować 900 zł, a drugi z kolei ponad 3000 zł. Ale ceny są podobne jak u europejskich i japońskich producentów. I tu dochodzimy do najważniejszej rzeczy w tym podsumowaniu. Chińskie auta nie są fair, a europejskie i japońskie nie są po prostu idealne. Każdy producent ma plusy i minusy. Każdemu zdarzają się przestoje w dostawie. Każdy ma droższe serwisy i tańsze elementy. Różnica polega na tym, że europejskie marki mają lepszą historię, większy rynek wtórny i szerszą sieć logistyczną. Chińskie samochody mają ogromny potencjał i realnie zmieniają rynek. Mają bogate wyposażenie i dobrą cenę, ale mają też wady. Szybka utrata wartości czy słaba logistyka części. Najważniejsze jest to, żeby przed zakupem wziąć pod uwagę gwarancję, dostępność części, serwisy i koszty użytkowania, bo to one decydują o tym, czy samochód jest okazją, czy tylko wygląda jak okazja na pierwszy rzut oka. Daj znać w komentarzu, jakie chińskie auto sam rozważasz, a ekipa z Super Auto odezwie się do Ciebie, przedstawi opcje, wyceny i pomoże ogarnąć temat bez spiny. A ja tymczasem lecę przygotować następny materiał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Auto od ręki? Tylko w superauto.pl. Sprawdź nasze najlepsze oferty. Wejdź na superauto.pl i wybierz samochód dla siebie.